zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Następnym punktem naszej wyprawy jest ogród kaktusowy, stworzony przez samego Cezara Manrique na Lanzarocie. Znajduje się tu co najmniej 4,5 tysiąca okazów kaktusowych, ale możliwe, że już jest nawet i więcej. Znajduje się tutaj co najmniej 5000 gatunków z 5 kontynentów. Cezar wybrał miejsce na ten ogród w starej żwirowni, która z czasem stała się wysypiskiem śmieci dla lokalnych rolników. 20 lat zajęło mu tworzenie tego ogrodu. No ale oczywiście jak jego znajomi i przyjaciele dowiedzieli się o tym, że będzie ten ogród zakładał, to każdy tam jak mógł to przywoził różne sadzonki z różnych części świata i dzięki temu powstał ten wspaniały ogród. Sam Cezar Manrique całe swoje dzieciństwo spędził na Lanzarote, wychował się pomiędzy tymi wszystkimi pięknymi miejscami i często wykorzystywał to później w swojej sztuce malowania i rzeźbienia, tworzenia różnych takich wspaniałych miejsc, żeby połączyć tą naturę z czymś, co człowiek już wykorzystał wcześniej, czyli odzyskiwane jakieś przedmioty, które już zostały wyrzucone gdzieś na śmietnik. To on potrafił to stworzyć tak pięknie, że cieszyło to oko. No ale on też skończył studia magisterskie w Madrycie, także no, człowiek był wykształcony, miał dużą wyobraźnię, bo jak odwiedza się te jego wszystkie miejsca, to naprawdę można dużo informacji się dowiedzieć. Jeżdżąc na te wszystkie wycieczki po parę razy już przez te ostatnie lata, każdy przewodnik tam troszeczkę inaczej podaje te informacje, co niecoś tam, co zostanie w głowie. Na internecie można sobie też przeczytać różne informacje, każdy tam coś od siebie doda, może nieraz to są pełne informacje, niepełne, różne. Warto sobie samemu też trochę doczytać, no i zobaczyć, o co tu chodzi w tym miejscu, skąd to się wzięło. Ale fajny jest ten sam pomysł, że właśnie miejsce, które było przeznaczone już tak jakby na nic, śmietnisko, można było stworzyć ogród tak wspaniały. Zobaczcie, co on tutaj używał do tego ogrodu. Jak spojrzycie na ten żwirek, który właśnie występuje na Lanzarocie, to on powoduje, że ta wilgoć się zatrzymuje w tej ziemi i te rośliny świetnie sobie dadzą radę. Jak byście tutaj takiej normalnej ziemi przywieźli, nie wiem, z Europy, tak jak my używamy na przykład w Polsce, to te kaktusy by długo nie przeżyły, a właśnie w tym żwirku one świetnie rosną, bo to jest ich naturalne środowisko. Zobaczcie, już tutaj kwitną. No ale też te bazaltowe kamienie są ułożone jako chodniki. Zobaczcie na rozmiar tego drzewa kaktusowego. No coś wspaniałego. To trzeba sobie przeznaczyć trochę czasu na to, bo tam też jest restauracja, do której ja tu nie weszłam, bo już byłam któryś raz z kolei ze względu na to, że tam inne osoby z naszej wycieczki na nas czekały, ale ta restauracja też jest jakby częścią tworzenia tego. Cezar tworzył to jako to swoje dzieło, to ta restauracja jest też tak zaprojektowana, żeby właśnie dawać to wyraz tego jego sztuki. No ale zobaczcie też tutaj na te takie jakby stawki, które są porobione i użyte te naturalne kamienie piaskowe, bazaltowe i dookoła widzicie te ściany, wszystko to z tego kamienia, z naturalnego kamienia, który występuje tutaj na Lanzarote. I to jest właśnie piękne. Zobaczcie na to, na te ściany. A tutaj jeszcze jest taki sklepik z pamiątkami i warto do niego wejść. Muszę przyznać, że zakupiłam sobie też parę rzeczy tutaj. Za chwilę Wam pokażę co. No, książki na temat tego artysty są tutaj w paru językach. W języku polskim tu nie widziałam, jest angielski, też hiszpański, niemiecki, francuski. No tutaj zobaczcie na te góry w oddali i zobaczcie tutaj, weszłam na tą górkę całkiem tak do góry, żeby to Wam pokazać z góry, jak ten ogród wygląda. No i te piękne kaktusy, każde są inne, zobaczcie na te kształty, jak róże. No i tak to wygląda, a tu jeszcze zakupy małe robimy. No naprawdę kobiety to praktycznie nie mogą się obejść bez takich bibelotów. No i jeszcze raz spójrzcie na ten piękny ogród. Tu przechodzimy przez tą restaurację, o której Wam mówiłam. Warto do niej zajść, bo właśnie tam te lokalne sery serwują. Takie naturalne, te ich tapas, jak oni to nazywają. I już się kierujemy do wyjścia, ale zobaczcie, te kaktusy przyciągają uwagę. No po prostu wszystkie te naturalne materiały, które są wykorzystane, to jest chyba najpiękniejsze. Jak człowiek wsadzi swoją rękę i jakieś plastiki zrobi, jakieś inne rzeczy, to nie ma tego wyglądu. Natura jest najfajniejsza.
Jak człowiek to uporządkuje i zadba o to i zrobi taki z tego użytek, to oko to cieszy. Zobaczcie na ten chodnik. Coś pięknego. Nawet w toalecie te jego obrazy, to chyba dla facetów, no coś mi się wydaje, tak, zaznaczone, że to jest toaleta dla facetów. Druga też była dla kobiet z drugiej strony. No i już wszyscy na nas czekają, więc... No a tutaj jeszcze dogrywam to, co kupiłam w tym sklepiku, w tym ogrodzie kaktusowym. Taki magnesik, ogród kaktusowy, na lodówkę takie wisiorki, które są lokalnie zrobione na Lanzarocie przez lokalnego artystę. Na przykład tu są użyte takie kamienie, które występują na Lanzarote w tej miejscowości, na przykład El Golfo. I to jest mała oliwina, to jest taki naturalny kamień, który tam występuje. I to też są inne kamienie. A te małe czarne kuleczki to jest nic innego jak lawa obrobiona. A następnym punktem naszej wycieczki jest wspaniałe miejsce, punkt widokowy. Właśnie jesteśmy w środku, nazywa się to Mirador del Rio i to jest na klifie 470 metrów. Zobaczcie, tu jest u góry kawiarnia, warto przyjechać samemu samochodem. Nie jest to taka trudna droga, chociaż jest kawałek drogi, że jest wąsko i pod górkę. Ale jak przyjedziecie tu sami, to będziecie mogli spędzić trochę czasu i podziwiać te wspaniałe widoki. Ważny jest też czas, jaki wybierzecie. Nie warto tutaj być przed godziną 10, bo mgła i unoszące się chmury na tej wysokości zasłonią Wam ten widok, który właśnie teraz widzimy na tą wysepkę La Graciosa. La Graciosa to jest wyspa, która ma 29 km² powierzchni i troszkę więcej niż 500 mieszkańców. To jest naprawdę wspaniała wyspa. Można tam wybrać się na wakacje. 2 wyprawy promowe. Jedna ma 9 połączeń dziennie, druga 8. Także można się wybrać na taką wycieczkę dzienną. Bilet kosztuje jakieś 15 do 17 euro w zależności od tych promów. I warto tam pojechać, bo tam jest naprawdę przepiękne widoki. Są chyba jedna z najpiękniejszych plaż, jaką możecie zobaczyć. Jeżeli tu będziecie na tych widokach, to na pewno musicie spędzić trochę czasu. Zobaczcie na to wszystko, co tutaj Wam pokazuję z przybliżenia. Tam jest port po drugiej stronie na tej wysepce. Jak jest dobra pogoda. Dzisiaj ta taka była nie za bardzo dobra, bo te chmury i ta mgła przysłaniały te inne wysepki, które są za tą wyspą. Bardzo jest wysoko i stromo. Także warto się dobrze ubrać tutaj, bo nieraz to potrafi bardzo wietrznie być i nawet chłodno, no bo jesteśmy na wysokości prawie pół kilometra. Także nie zapominajcie o tym, żeby to Wam nie przysporzyło takiego, wiecie, niemiłego odczucia. No i co? Zaopatrzcie się w aparat i cieszcie się tym wspaniałym widokiem, tymi kolorami. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Majestatycznie. Te kolory i te białe piaski i te białe domki po drugiej stronie. Coś pięknego. Warto nadmienić, że to miejsce, zanim zostało zaprojektowane przez tego artystę Cezara Manrique, to była baza wojskowa. Zobaczcie na te góry, na te porośnięte mchem skały i te stateczki maleńkie na dole. Od pewnego czasu też myślę o tym, żeby tą wyspę odwiedzić i jakoś tak zawsze to odkładam, bo trzeba jednak się do tego przygotować i myślę, że to na pewno jeden dzień to by było mało na taką wycieczkę, bo trzeba by wziąć wczesny prom z Fuerteventury do Lanzaroty, a potem być jeszcze co najmniej na 10 rano na tą z Orzoli, tutaj z Lanzaroty na Graciosę. Jest tutaj taki prom Lineras Romero, który akurat zabiera psy też, to i naszego psa byśmy mogli ze sobą zabrać. Także myślę, że chyba raczej z noclegiem na Lanzarocie to się nie obędzie, żeby tam po prostu z rana być. Jeżeli byście chcieli się dostać z lotniska na Lanzarote tutaj do tego portu Orzola, skąd wypływają te promy na La Graciosę, to jest jakieś 40 minut samochodem. Można na przykład o 10 sobie wziąć ten prom i ostatnim wrócić o 17. Także to jest fajna wycieczka i też można sobie zaplanować. Także warto wybrać się tutaj na ten punkt widokowy, choćby nawet popatrzeć na tą La Graciosę, a przy dobrej pogodzie będziecie mieli szczęście zobaczyć te inne wysepki, które należą do tego archipelagu.
Na YouTubie znalazłam taki kanał RT Dokumenty, który jest po niemiecku albo po francusku, ale można sobie włączyć tłumaczenie na polski, który właśnie daje dużo informacji o tych Wyspach Kanaryjskich. Bardzo ciekawe, obejrzyjcie sobie to, bo to pokazuje coś, czego my jako turyści nie jesteśmy w stanie zauważyć ani się dowiedzieć, jak ludzie tam pracują, co robią, o przyrodzie, jak o nią dbają. To jest bardzo ciekawe, bo tych wszystkich informacji nam nie powiedzą, ani nigdzie nie przeczytamy w przewodnikach. Jeszcze ostatnie spojrzenie na te wspaniałe widoki na La Graciose i zaraz wybierzemy się do domu tego Cezara Manrique, ale nie tego w Lawie, tylko tego prawdziwego domu, w którym mieszkał i żył w Harii, miejscowość Haria. W ogóle jadąc przez tą wyspę Lanzarote można podziwiać wspaniałe widoki. Także jeżeli macie ochotę, zabieram Was do jego domu i zobaczcie, jak sobie człowiek żył na tamte lata na bardzo wysokim poziomie. No i skąd on miał na to wszystko pieniądze, byście się zapytali. No jak trochę poczytacie na jego temat, to może Wam to rozjaśnić. Więc spójrzcie jeszcze raz na te wspaniałe, majestatyczne widoki i miejmy nadzieję, że zostaną Wam długo w pamięci. Do miejscowości, w której mieszkał Cezar Manrique. Zawsze zapominam. Patrzcie na te kwiaty tutaj przed tą bramą. To jest normalnie las tych palm. Zobacz, jak tu ciemno. Może na grzyby chcecie wyskoczyć. No i tutaj ostatnim celem naszej wycieczki prywatny dom tego Cezara Manrique. Obejrzymy sobie, jak żył i wchodzimy tutaj do środka. Tu jest oczywiście pokazana, jakie miał buty, ubrania i tak dalej. No, historia tego Cezara Manrique jest dosyć ciekawa. Możecie sobie poczytać na Wikipedii. Urodził się w 1919 roku. Zginął tragicznie blisko swojego domu w wypadku samochodowym w 1992 roku. Facet był wykształcony. Gdzieś tam w Madrycie skończył studia magisterskie o kierunku artystycznym. Czytając trochę o jego życiu, o tym, co robił i jakich ludzi spotykał, to parę ciekawych ludzi przewinęło się przez jego życie. Ciekawe to jest też, jakich artysta ludzi po drodze poznał. Jak tak czyta się troszeczkę na Wikipedii o jego historii, to w 1964 wyjechał do Nowego Jorku, był goszczony przez kubańskiego artystę Waldo Díaz Balarta. Tam też poznał swojego wielbiciela i mecenasa, i może to też dużo Wam powiedzieć, Nelsona Lockefellera. Swoje prace może dlatego z powodzeniem wystawiał w prestiżowej nowojorskiej galerii i także w muzeum. Więc warto sobie trochę poczytać o tym człowieku, jak będziecie odwiedzać jego dom, żeby mieć jakieś wyobrażenie, kim był ten człowiek. Bo to jest, jakby wchodzicie w jego sferę prywatną, oglądając to miejsce, gdzie spędzał czas wolny z rodziną, z przyjaciółmi. Wiecie, takie detale, które sam sobie tam dorobił w tym domu. Na przykład jak tutaj patrzycie na ten kominek, sam zaprojektował. Zresztą te informacje gdzieś tam są, ale ja nie byłam w stanie tego wszystkiego przeczytać, bo jednak jak się wchodzi tam na tą chwilkę, to tak człowiek skupia swoją uwagę na pewnych rzeczach, na co ja zwróciłam uwagę. To jak na te czasy, to dosyć fajne to było wszystko urządzone. Zobaczcie na tą kuchnię. Wszystko jest ładnie tak wkomponowane. Oczywiście kuchnia jest odgrodzona, tam nie można wejść, można to tak sobie z daleka zobaczyć. Tu jest też salon. Ta lampa tutaj, co wisi na ścianie, to też on to zrobił sobie sam. Biblioteczka. Wykorzystywał różne materiały, które właśnie były już kiedyś wykorzystane. Ten sufit też jest dosyć ciekawy. To jest cała historia tego miejsca. Nie będę tutaj tego wszystkiego przytaczać, ale jest dosyć ciekawie. Tak przemierzając po tych wszystkich pomieszczeniach, zastanawiałam się, skąd ten artysta miał pieniądze na te wszystkie jego projekty. Na tamte czasy to jednak naprawdę trzeba było mieć niezłe fundusze. No ale jak się poczyta o jego koneksjach, jakie on tutaj osoby na swojej drodze życiowej poznał, a szczególnie jeżeli chodzi o tego Nelsona Lockefellera, który był jednym z najbogatszych ludzi w tamtym świecie i wpływowych, no to możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczcie, ile tutaj musiało być alkoholu wypite, bo te butelki są puste. Nawet cukierki się zostały z tamtych czasów. Jakie oni tu rozmowy musieli ważne prowadzić. No ale ten człowiek poznał dużo wpływowych ludzi.
No i stąd miał możliwość mieć wpływu na tą politykę, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu na Lanzarocie. I do dzisiaj to przynosi korzyści dla tej wyspy, bo jak przyjedziecie odwiedzić tą wyspę, to zobaczycie, że to naprawdę wygląda wszystko ładnie i spójnie i jest takie uporządkowane. To jest jeden z plusów. Muzealny dom już przeznaczony jako muzeum. Znajdziecie jego zbiory. Tutaj u góry macie też wejście, ale tam się dalej nie wejdzie prawdopodobnie, tam są jeszcze jakieś inne miejsca. Tu lustro, które sprawiło wrażenie, że tam jest ciągłość pomieszczenia, ale to jest niestety lustro. Te wszystkie dywany, nawet telewizor, bo możecie zobaczyć, gdzie człowiek spał, tu wszystkie jego prywatne bibeloty, tak jak każdy człowiek to ma w swoim życiu, gdzieś śpi, gdzieś je, gdzieś odpoczywa. Jest to ciekawe zagłębić się w historię. No jak miał łazienkę wygodną, tutaj takie widoki na tą lawę, na te kamienie, te szklane, takie tutaj przeszklone, no, na pewno było to przyjemnie. 2 umywalki. No, nawet ciekawie się to wszystko zwiedzało, ale warto poznać historię tego człowieka, to wtedy nie będzie to takie, wiecie, puste. Będzie to miało głębsze jakieś odzwierciedlenie, kim ten człowiek był. No trochę dziwne jest oglądać prywatne miejsca, bo każdy ma swoje takie prywatne miejsca i swoją historię w życiu. No a tutaj właśnie zaglądamy jakby za kulisy prywatności tego człowieka, który już nie żyje. Na sam koniec naszej wycieczki, tuż przed powrotem do portu, postanowiliśmy odwiedzić te miejsce jeszcze raz. To piękne, słone równiny w gminie Jaiza, kilka minut od Herwideros. Hanubio to warzelnia soli z historią ponad 127 lat. Teraz jest w rękach jednej rodziny i dalej działa. Warto tu zajechać i zrobić sobie kilka wspaniałych zdjęć, szczególnie o zachodzie słońca, kiedy kolory są wspaniałe i urzekające. Tu zrobiliśmy sobie jeszcze małą przerwę na kawę i ciasto, oczywiście swoje. No i po całym dniu spędzonym na Lanzarote i odwiedzeniu tylu wspaniałych miejsc, naładowani wspaniałymi wspomnieniami z cudownych obrazów i niezapomnianych wrażeń, wracamy na prom i podziwiamy zachód słońca.